Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, 2 lipca 2024 roku. Imieniny obchodzą Aaron, Bożydar, Juda, Juvenalis, Martynian, Otto, Otton, Switun i Urban. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 14 stopni i zachmurzenie, natomiast w Gdańsku mamy również 14 stopni i również częściowe zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Cena tokena KNG na teraz to $1,75, cena bitcoina to $62 691. Obecny numer bloku bitcoina to 850 345, do halvingu pozostało 199 655 bloków, a więc 1359 dni i 16 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest dzisiaj Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 208 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać, jak nas słychać, jak nas widać. No to tutaj musimy się dostosować, żeby nas słychać, żeby było nas widać na pewno. No i tradycyjnie pytanie do Ciebie, Łukasz. Słucham. Co robią chłopi, jak ich dom jest w kiepskim stanie? Nie wiem. Raymond. Słuchaj, okej. Dobra. No, Łukaszu, co tam się dzieje na rynkach? No, mamy tutaj jakieś wzrosty od kilku dni znowu, ale znowu dzisiaj coś się tam wydarza. No. Jak to wygląda, powiedz? Oj, na rynku Bitcoina jak zwykle dużo zamieszania. Mieliśmy przecież duże spadki, po których już nie ma śladu. Nie? Mamy 63, nawet tam przez chwilę było na niektórych giełdach 64 przez chwileczkę, ale wzrosty bardzo dynamiczne. Ja bym powiedział, może o Bitcoinie porozmawiamy później jeszcze, natomiast same predykcje są takie. No mamy punkty oporu wyznaczone przez naszych magików, no i oni mówią, że jeżeli przełamiemy 64600, no to mamy otwartą drogę na górę. Cały czas poruszamy się w takim wąskim korytarzu, nie? 64, 58 i to pokazuje, że no, jakaś taka akumulacja jest. Nie? Tutaj nie bardzo mam jakiegoś zdecydowanego gracza, który by powiedział, to idziemy do góry albo idziemy na dół. To, co jest ciekawe, to to, że te spadki, które były, nie wywołały jakiejś dużej presji, bo obawiałem się, że widząc tak gwałtowne spadki, wyjdziemy z tego kanału, a nie wyszliśmy i jesteśmy cały czas wewnątrz. Można powiedzieć, że Bitcoin dobrze się trzyma. Krótkoterminowo nie spodziewam się jakichś gwałtownych wzrostów, tak jak ci analitycy, których oglądam, mówią, raczej mamy spokojnych kilka dni przed nami, ale jeżeli wszyscy mówią, że będą spokojne dni, no to może jednak nie będzie tak spokojnie. Tak. Ether podąża za śladami Bitcoina, podobne zmiany, chociaż tutaj mam poczucie, że Ether jest bardzo mocno niedowartościowany. Tutaj możemy widzieć niedługo duże wzrosty na Etherze. No, predykcje wielkich ludzi od inwestycji są bardzo optymistyczne. Na przykład Tom Lee, widziałem jego wywiad w CNBC, powiedział, że niestety zmienia swoją predykcję na koniec tego roku. Zapytany o S&P, powiedział, że będą wzrosty dalej. Ciekawego argumentu użył. Powiedział, że bardzo dużo ludzi miało zamrożone pieniądze cash i trzymało na 5%
i teraz stwierdzili, że chyba to jednak był głupi pomysł, bo S&P poszedł ponad 20% w ciągu roku, no to chyba lepiej byłoby mieć te 20%, a nie 5%, i ten ruch zaczyna się dosyć wyraźnie kształtować, że ludzie wycofują lokaty i przesuwają w stronę giełdy, w stronę jakichś innych inwestycji, a to dobrze wróży również Bitcoinowi. Jego predykcja była wcześniej, że do końca roku będzie 120, teraz powiedział 150, więc no, wygląda to dobrze. Ether, no jest dużo newsów, a cena nie idzie do góry, to znaczy, że coś tam się dziwnego dzieje. Stawiam na to, że te ETF-y, o których za chwilkę pewnie porozmawiamy, wywołają ciekawy efekt. Była mowa, że jak się pojawią ETF-y na ETH, to będziemy mieli spadki na początku, a tu wygląda, że tych spadków jednak nie będzie. No właśnie, no a co z ETF-em na Bitcoinie się dzieje? Jaka tam jest sytuacja w tym momencie? Właśnie tak po cichu, ostatnie bodajże 5 dni to są same plusy, więc całkiem nieźle. Właśnie chcę zobaczyć dzisiejsze wyniki, żeby podać dokładnie. No ostatni dzień, czyli poniedziałek, 129,5 miliona wpływów, całkiem dobry wynik. Grayscale w ogóle nie wyprzedał, nie spadły jego zasoby, więc jest ok. Ale ostatnich raz, 2, 3, 4, 5 dni to są wzrosty. Poprzednio mieliśmy no, dużo dłuższe spadki, na dużo większe kwoty, bo te spadki były ponad 100 milionów dziennie, a w tej chwili mamy wzrosty, ale na poziomie no, 30, 50, 70 to było w piątek, 129,5 w poniedziałek. No, bardzo intrygujące. Tak. Szczególnie intrygujące było to, że na przykład BlackRock miał zerowe wpływy, gdy cena Bitcoina była taka niska. No. Nie chce mi się wierzyć, że przez tyle dni ten wpływ wynosił 0. Mam wrażenie, że tutaj pojawiały się jakieś wewnętrzne odpowiednie zagrywki, żeby nie wiem, wykupić trochę Bitcoina, jak był tak tani, właśnie, a później go sprzedawać. Tak sądzę i tak też kilku analityków, których oglądam, a są specjalistami od ETF-ów, tak sugerowali, że mogło dojść do tego typu działań, no bo to niemożliwe, żeby przez 5 dni największy gracz miał zerowe wpływy, wypływy. Nie? No, takie dziwne. No tak, no teraz jak już rozmawiamy o tych ETF-ach na Bitcoin, no to ten ETF na ETH, który nam się tutaj już bardzo niedługo zbliża, tak? Wielkimi krokami. No, była mowa o 4 chyba, coś takiego. Tak. Ja wiem, że SEC teraz wydał jakiś komentarz do tych formularzy S1, które są ostatnim krokiem. Zgodnie z wieloma artykułami na ten temat, powtarzając te informacje, mogę powiedzieć, że wszyscy spodziewają się, że jednak te ETF-y będą wkrótce uruchomione. Tam jakieś korekty są kosmetyczne. To wygląda troszeczkę jak taka zagrywka na to, żeby jeszcze tam przesunąć o 1, o 2 dni. Ja widziałem datę 8 lipca jako tą datę, gdzie możemy się spodziewać pierwszych notowań. To będzie bardzo historyczny, bardzo ciekawy moment, ale co ciekawe, zaczyna się robić coraz głośniej o 3. ETF-ie, o 3. coinie. No słyszałem, że to chyba ma być Solana. Była mowa o Solanie, widziałem również inne, bardziej egzotyczne, ale ostatnio pojawiły się jakieś informacje, że może to będzie Polkadot. O proszę. No taki z cicha pękł, news się pojawił, wykryto jakieś tam, dotarło kilku dziennikarzy do wypełnionych wniosków, jeszcze nie o ETF-a, ale już w tą stronę. No, zobaczymy. Bo Polkadot to jest w ogóle chyba amerykański projekt, z tego co tak mi się wydaje. I to jest ogólnie blockchain, który łączy inne blockchainy. Też, ale można powiedzieć, że Polkadot to tak nie do końca jest blockchain, nie? Bo to trochę inny system, trochę inne rozwiązanie, no ale siedzi w naszej przestrzeni całkiem dobrze. No,
dużo się może wydarzyć w te wakacje. To nie jest tak, że mamy sezon ogórkowy. No to mamy teraz tak, tutaj tego ETF-a na Ethereum. No tutaj zapowiedź tego kolejnego ETF-a, który być może będzie solanowy albo tak jak mówisz polkadotowy. Albo jeszcze coś innego. No i teraz coś, co będzie miało największy wpływ chyba na rynek, na rynki i na wszystko inne wkoło, no wybory w Stanach. No, warto wspomnieć chyba słowo o ostatnich wydarzeniach w sumie. Muszę powiedzieć, że oglądałem debatę, nie skrót, a po prostu debatę i byłem zażenowany. Byłem zażenowany, bo pomyślałem sobie, że naprawdę nie rozumiem ludzi z otoczenia Bidena, którzy mu to robią. Bo no, może jeszcze, było ciekawe, tu akurat widziałem skrót w jakiejś tam informacji, jak się przygotowywali do tej debaty, wyjątkowo wcześnie, można powiedzieć, że trochę przedwcześnie, co też jest zastanawiające, bo nigdy nie było jeszcze debaty, zanim ci kandydaci stali się kandydatami. Tak. A oni jeszcze nie są kandydatami, oni są cały czas kandydatami na kandydatów. Więc no, Trump nie został zatwierdzony przez konferencję republikanów, która będzie w lipcu, a Biden nie został wybrany, bo będzie dopiero prawdopodobnie w sierpniu na konferencji demokratów. No i oglądam taki skrót, można powiedzieć trochę tendencyjny, ale równie ostry dla obu graczy. I było co dziennikarze albo ludzie z otoczenia danego kandydata mówią, czego ma unikać albo jak ma się zachować, jakie są jego słabości i z czym musi walczyć. No i Trump nie może być zbyt agresywny, musi się pokazać jako bardziej spokojny, stonowany, nie może za bardzo atakować i być mniej agresywny, no po prostu. Nie? Mniej więcej 60 sekund wytrzymał, nie? To tak, a potem oglądam to samo ze strony Bidena. Musi stać wyprostowany. Kończyć zdania. Musi nie przestawać mówić i nie może się gubić. Mniej więcej tyle samo sekund zajęło Bidenowi osiągnięcie tego, że no, złamał te wszystkie rzeczy. No, na szybko, bo jeszcze przed programem chwilkę rozmawialiśmy, mówiłeś o tych kłamstwach. Ja muszę powiedzieć, że faktycznie sprawdziłem taką listę. Jest lista zarówno jednego, jak i drugiego kandydata, ile tam nakłamali. Ja nie wiem, bo uważam, że niektóre rzeczy są trudne do sprawdzenia. Ciężko je zweryfikować. Nie? Natomiast, no bo jak zweryfikować to, czy Trump mówił, że Iran nie finansował za jego prezydentury Hamasu. Nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie określić. Natomiast na samym początku, chyba to była 10. minuta, była mowa o weteranach, gdzie Biden mówił, że wszystkie organizacje weteranów go popierają, że on jest najlepszy i w ogóle taka główna organizacja, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, weteranów, że ona go popiera i tak dalej. I no dosłownie 30 sekund później na Twitterze tej organizacji wielki wpis: nigdy nie popieraliśmy Bidena, nigdy nie mówiliśmy, że on nam pomaga, jesteśmy bardzo sceptycznie nastawieni do jego prezydentury. To jest coś, co można zweryfikować. Nie? To jest taka prawda, bo nie zweryfikujemy na przykład tego, czy Rosja zaatakowałaby Ukrainę, gdyby Trump był prezydentem. Nie wiemy tego. Zaliczanie tego do kłamstw jest pewnym nadużyciem. Nie? Na pewno nie jest to rzecz pewna. Ale myślę, że faktycznie kilku moich znajomych ze Stanów, oni powiedzieli: Łukasz, nie wiedzieliśmy. Oni mówią, nie wiedzieliśmy, że tak to wygląda. To było tak skrzętnie ukrywane, tak unikane tego w mainstreamie. Pojawiały się plotki, pojawiały się jakieś tam przecieki, pojawiały się filmiki, ale one były zawsze odbierane na zasadzie, no każdy może się potknąć, każdy może coś, no ale nie docierało to do ludzi, a teraz przez godzinę
czy ponad godzinę mogli sami zobaczyć na własne oczy. Naprawdę to wyglądało bardzo słabo. Biden, który milknie, gubi się w pierwszych swoich wypowiedziach, myli się, tam w jednej wypowiedzi gdzieś pomylił się z 10 razy. I sam siebie poprawiał czasami nie. Na samym początku ta bełkotliwa jego wypowiedź na temat służby zdrowia, którą Trump, myślę, że to był jeden z takich ciekawszych momentów. Chyba nawet pojawia się w skrótach z tej debaty, jak Trump mówi: nie wiem, co mój oponent powiedział, nie zrozumiałem tego, co on powiedział, myślę, że on też nie wie, co powiedział, ale i tam coś mówi dalej, no bo faktycznie to było słabe. Myślę, że to jest słabe, że ktoś taki stoi na czele jednak mocarstwa, nie? To jest... No wiesz, z jednej strony tak, no to myślę, że w jego przypadku to akurat większy wpływ na to, co się dzieje, na decyzyjność mojego administracja cała, no bo on już to naprawdę, ja zgadzam się z tobą, nie jestem fanem Trumpa w żadnym wypadku, ale no widząc nawet to porównanie, no to było przytłaczające po prostu. No Biden, który nie kończył zdań, gubił wątki, tak jak mówisz, no i w ogóle to było... Zawieszał się, nie? Zawieszał się, stawał w ogóle jakby nie był nieobecny. I to jeszcze, to była pierwsza chyba debata z tego, co słyszałem, na której nie było publiczności w ogóle. Bo to było tylko oni byli w dwójkę w studiu i prowadzący. Tam w ogóle nawet nie było kogoś z zewnątrz, żeby dopingował. Tak? No. Samo zakończenie debaty było straszne. Trump normalnie schodzi, normalnie idzie do swojego sztabu, a po Bidena wychodzi żona i go odprowadza. To było naprawdę, co ciekawe, nie pamiętam, co powiedzieli sztabowcy, jak Trump wszedł do swojego sztabu, ale przywitali go tam owacjami. Jak Biden został odprowadzony do swoich ludzi, to on nie mówił, tylko mówiła jego żona i powiedziała, ja nie wiem, czy to była świadoma wypowiedź, a powiedziała: udało mu się odpowiedzieć na każde pytanie. To był bardzo, bardzo ciekawy moment. No, mnie to żenuje. Nie? Dla mnie to jest smutne. Gdybym był w rodzinie Bidena, jakbym był jego bliskim, nigdy bym mu nie pozwoliłbym innym na to, żeby robili jemu coś takiego. To jest stary człowiek, ma prawo zachowywać się tak, jak się zachowuje, ma prawo do prywatności i powinien być po prostu sam w domu. No tutaj jest taka historia jeszcze, że słyszałem, że zrobili badania wśród Amerykanów, czy on jest zdolny w ogóle do tego, żeby jeszcze tu jedną kadencję przeprowadzić i to zatrważając 70% Amerykanów, czyli dużo więcej niż popiera Trumpa, powiedziało, że raczej nie będzie w stanie po tej debacie, tak jak to wygląda. A teraz to zastanówmy się trochę, co dalej właśnie... Tylko powiem, nie wiem, czy pamiętasz, pół roku temu mniej więcej rozmawialiśmy na temat wyborów i ja wtedy podzieliłem właśnie się chciałem tutaj dokładnie o to chciałem zapytać teraz. Moją predykcję. Mój pomysł był taki, że demokraci wycofają Bidena w ostatniej chwili. Wycofają w ostatniej chwili, żeby wykorzystać efekt tego, że pojawia się ktoś nowy, na którego druga strona nie ma haków, czy nie ma jeszcze negatywnego komentarza. Ktoś nowy, długo wyczekiwany zastępca Bidena i tak dalej, od razu zyskuje popularność, bo wykorzystuje efekt nowości, kredytu zaufania. No i wygląda na to, że tak się faktycznie stanie. No ja obstawiałem wtedy Michelle Obamę. Nie ma na giełdzie nazwisk, nie ma Michelle Obamy, ale ja cały czas... Taki jaz w rękawie myślę, że tam trzymają, no bo to rzeczywiście może zagrozić Trumpowi podczas wyborów, patrząc na... Z tego, co orientuję się, jeśli chodzi o tą scenę polityczną, to chyba jedyną osobą, która mogłaby zagrozić Trumpowi w tej chwili, to jest Michelle Obama. Z takich znanych polityków, no ale to zobaczymy. Tak. No i tutaj właśnie teraz pomyślmy może, jaki wpływ będą miały to kto wygra. Tak? No właśnie, teraz jeśli chodzi o nowego gracza demokratów, nie mamy pojęcia. Nie mamy pojęcia, jaki może mieć wpływ, ponieważ nie wiemy, kto może być. Nie wiemy, jakie ma
nastawienie. Nie? Widzimy, że na pewno demokraci wyczuli, że bycie zbyt negatywnym w stosunku do krypto jest niedobrym komunikatem. Trochę próbowali w to pograć, ale nie widzę jakiejś zmiany narracji istotnej, więc raczej byłbym sceptyczny. Jak Trump wygra, to na pewno będziemy mieli jakieś działania pro-krypto, niekoniecznie dobre dla nas. Na pewno dobre dla Amerykanów, ale niekoniecznie dla nas, chociaż jakby patrząc tak globalnie, to można powiedzieć, ok, jeżeli coś będzie dobre dla Amerykanów, to dla nas również w jakimś tam stopniu powinno być dobre, bo jednak jeżeli więcej firm amerykańskich, więcej Amerykanów będzie inwestowało w krypto, no to dla nas to też jest dobrze. No tak, no i tutaj też wchodzi w grę jeszcze tam sytuacja teraz z Miką. No bardzo dużo się dzieje w ogóle teraz w świecie krypto, tak? No te wybory amerykańskie i ruchy amerykańskie bardzo duży wpływ mają na to, co się dzieje na rynku w ogóle kryptowalutowym. No ale teraz jeszcze USDT. Mika tutaj trochę, nie wiem, nawet nie pogryziła palcem, spowodowała to, że USDT po prostu nie samo z siebie, tylko wszyscy, którzy współpracowali z USDT po prostu jak gorącego kartofla teraz to traktują i próbują się z tego wycofać, ze wszystkich związków z USDT. Tak, tutaj ważna informacja, my jesteśmy, czy kilka ważnych informacji. Po pierwsze, USDT nie znika z Kangi, nie mamy takich planów. Po drugie, jesteśmy w bardzo dobrej relacji z Circle, czyli emitentem USDC i możliwe, że niedługo będziemy mieli w związku z tym ciekawe newsy, to tak dla naszych widzów. Przy okazji widzicie tutaj z tyłu za moją głową nasz licznik, on teraz pokazuje 11 z przodu, to znaczy, że mamy 11 000 lajków, cieszymy się bardzo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zasubskrybować nasz kanał i dać jakiś komentarz i łapkę w górę. Zależy nam na tym. Możecie nawet wyszerować komuś, jeżeli uważacie, że jest fajnie. No ale samo wracamy do USDT. Nie znika z rynku, natomiast musimy wprowadzić pewne zmiany związane ze stakingiem. I to zarówno OPLN-ów, czy Omega Coinów, jak i USDT. Tak. Będziemy to tłumaczyli dokładnie. Z jednej strony można powiedzieć, że nic się nie zmienia, z drugiej strony, że jednak się zmienia, bo musimy spełnić regulacje. Na potrzeby stakingu będzie wprowadzony po prostu nowy coin, który będzie stakowany i on będzie przynosił nagrody. Funkcjonalnie to się zmienia, ale efekt, mamy nadzieję, będzie zbliżony, więc trwają w tej chwili ostatnie szlify funkcjonalności. Nie chcę więc jej do końca zdradzać. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że nasze stakingi zostaną, to co mamy w OPLN-ach zostanie zamienione na nowego coina, jeżeli wyrazimy zgodę oczywiście, i ten coin będzie w momencie wypłaty ze stakingu będzie zamieniany z powrotem na Omega PLN albo Omega USD czy USDT. To jakby z automatu będzie się działo. Będzie można zrobić to w każdej chwili po kursie aktualnym, ale my będziemy w momencie wpłaty będziemy ustalali, po jakim kursie wykupimy, więc jest to bardzo korzystne. Nie powinno być żadnych dodatkowych ryzyk. Tutaj staramy się być bardzo compliant, jeśli chodzi o regulacje, ale myślę, że Majka może się zmienić. Zmienić, bo coraz więcej dzieje się w Europie. We Francji wybory, właśnie, nie? We Francji wybory, też o tym nie wspomnieliśmy. No, skończyły się wybory. Widać wyraźnie, że sceptycznie nastawieni ludzie do tych ruchów socjalistycznych, które były wprowadzane, zaczynają głosować na swoich kandydatów i oni zaczynają zyskiwać całkiem sporo. Zobaczymy, jak skończą się negocjacje we Francji, ale no jest prawdopodobne, że tam też dojdzie do pewnej zmiany, no bo albo skrajnie lewicowi połączą się z lewicowymi,
i którzy udają, że są centrowi, albo będziemy mieli jakieś przełamanie i na scenie pojawi się nowy premier Francji. Zobaczymy, to jest bardzo... Na razie wygląda, że uda się Macronowi utrzymać. Niekoniecznie on może nastąpi jakaś zmiana, ale że jeszcze się uda utrzymać, ale wygląda na to, że to są ostatnie dni. A to wpływa, bo Francja jest jednym z głównych graczy w Unii. Tak. O ile na przykład można tam próbować jakoś marginalizować, nie wiem, Polskę czy Hiszpanię, o tyle Francji nie. Chociaż pojawiły się gospodarka Unii. Ale pojawiły się już głosy ze strony tej partii Marine Le Pen, że ona protestuje przeciwko temu, że Francja nie jest uwzględniana w wyborach i głosowaniach w Unii Europejskiej. I tam zaczyna dochodzić do naprawdę dużych zmian. Jeżeli coś się zacznie dziać z Unią Europejską, to myślę, że Mika będzie jednym z elementów, który zostanie wycofana. Tutaj będziemy mieli naprawdę jakąś rewolucję. Nie nastąpi to szybko, ale myślę, że będzie. Ostatnio widziałem w ogóle ciekawego mema, 3 obrazki odnośnie innowacji. Najpierw Amerykanie coś wymyślają, tak powiedzmy proamerykański taki mem. Potem Chińczycy kopiują, a potem Unia Europejska reguluje i banuje. Trochę tak jest, bo i ze sztuczną inteligencją to widzimy i widzimy to na krypto. No, efekty mogą być takie, że będziemy mieli to, na przykład co Apple w tej chwili zrobił, się okazuje, że jedna z kluczowych funkcjonalności może nie być dostępna w Unii Europejskiej. Tak. Nie? To jest dla mnie głupie. Po prostu głupie i myślę, że to będzie istotny miało wpływ na to, jak ludzie głosują, bo to już zaczyna dotykać ich. Te przepisy nie dotyczą już kogoś, jakiegoś wyimaginowanej postaci, ale bezpośrednio nas, więc może coś się zmieni. No ja myślę, że Unia też, nie wszystko złe w Unii jest według mnie, ale rzeczy, które się dzieją na przykład z przemysłem samochodowym, to jest jakaś w ogóle katastrofa, tak? Naciskali na wszystkich, żeby produkować te hybrydy, podwyższyli normy emisji spalin do jakichś niebotycznych poziomów i nagle pojawiają się Chińczycy, którzy potrafią zrobić samochód elektryczny za połowę ceny. Tak. To co Unia robi? Wali cło. No bo przecież w ogóle nie chodzi o to, żeby było energetycznie, żeby było zielono i żeby nie było spalin, tylko chodziło o to, żeby Niemcy mieli gdzie sprzedawać swoje samochody. No. I teraz co robią Chińczycy? Stawiają fabryki w Europie i ominą w ten sposób cło. Także niektóre rozwiązania, myślę, że przeregulowanie i takie próbowanie sterowania centralne gospodarką Europy, to chyba nigdy sterowanie centralne nie miało powodzenia. W sumie myślę, że Nigdy nie zadziała. Tak. Już wspominałem chyba na jednym z kwadransów o tym pomniku, gdzie jest pomnik wystawiony socjalistycznej ekonomii i lista państw, które osiągnęły sukces i wzrost gospodarczy dzięki socjalizmowi i pod spodem pusty blok kamienny. Bo prawda jest taka, że nie mamy w historii świata żadnego kraju, który by osiągnął sukces dzięki socjalizmowi. Ten socjalizm co najwyżej jest wprowadzany w momencie, gdy kraj ma sukces i jeszcze potrafi przez jakiś czas na tym wypracowanym wcześniej sukcesie funkcjonować, ale z tendencją spadkową. Nie? Tak, jak to się mówi, że socjalizm to ustrój, który dzielnie walczy z problemami, które sam stworzył. Tak, dokładnie tak jest. Mam świadomość tego, że nie ma idealnych rozwiązań, natomiast socjalizm ze swoim uśrednianiem i dążeniem do tego, żeby wszyscy mieli porówno, tak naprawdę powoduje, że wszyscy mają mało. Tak. I to tak będzie. Okej, tutaj zerkam na komentarze, bo trochę się pojawiło, mi tutaj uciekało no właśnie, część. To już trochę piszą, właśnie my tutaj się skupiliśmy na sobie, a tak. Trzeba pomyśleć o innych. Staking Ton,
Jak najbardziej. Mamy parę innych jeszcze ciekawych rzeczy. Na przykład zwracam uwagę na bardzo ciekawe procenty na stakingu na Solanie i na Tronie. Tak. Bardzo, bardzo dobre wyniki. Polecam zerknąć tam. Już myślę, że takich wyników nie ma nigdzie na Tronie. To znaczy, z tych miejsc, co ja znam, to raczej takiego nam się udało. Rozbudowujemy naszą platformę stakingową i na przykład planujemy, to możemy już powiedzieć, że planujemy dosyć mocno wesprzeć sieć Ethereum i staniemy się oficjalnym walidatorem i to takim istotnym, myślę, ale też będziemy otwierali, i to jest informacja dla każdego fana Avaxa, że będziemy również mieli naszego noda, kangowego noda, do którego każdy może się przyłączyć do zatwierdzania transakcji właśnie na Avaxie. Także zachęcamy wszystkich. Tak. To już wkrótce. Bądźcie czujni, bo się zbliża. Oczywiście to też oznacza, że u nas na Kandze będą ciekawe stakingi. Okej, patrzę. Tutaj Piotr Śnieżek pisze, że czekamy teraz na 12 000 subskrypcji. Ja czekam na 100 000. To jest mój cel. Pomóżcie nam z tym. Myślę, że to jest do zrobienia w szybkim czasie. No damy radę. Tak, jak najbardziej. No tutaj moglibyśmy się w sumie połączyć z Moniką, która odpowiada za fundację, bo ma do przekazania kilka ciekawych informacji. Tylko czy jeszcze Monika jest tutaj z nami? Czy nas tutaj jest Monika? Także zapraszamy Monikę. Cześć Monika. Cześć. Powiedzcie, czy dobrze mnie słychać, czy mam założyć słuchawki? Bo ja dobrze słychać, dobrze widać. Tak, dobrze widać, dobrze słychać. Powiedz, co tam ciekawego w fundacji? W fundacji troszkę narobiło nam się zaległości z dostawami, ponieważ pionizator dla Livi, który już w maju zamówiliśmy, wciąż jest w trakcie realizacji. Czas oczekiwania to jest 3 miesiące, więc na realizację, więc jak tylko dostaniemy sygnał, że jest gotowe, to od razu jedziemy, także nie zapomnieliśmy o tym. Jeśli chodzi o fotelik dla Alexa, czyli poprzednia zbiórka, tam znowu czeka się 4 tygodnie. To jest fotelik specjalnie też dostosowany do osób z niepełnosprawnością, więc no, trzeba czekać. Ja w czerwcu zamawiałam ten fotelik, także również jak tylko do nas przyjdzie, no to jedziemy z nim do Alexa. A teraz rozpoczęliśmy zbiórkę na rower dla Radka. To jest taki przypadek, że no, Radek waży 120 kg i zdecydowanie potrzebuje ruchu. Ja może pokażę tę zbiórkę, tylko potrzebuję 10 sekund. Share screen żeby tutaj właściwą rzecz udostępnić, nie? Muszę się skupić. No, uważaj, żeby tam coś przypadkiem nie wyszło. Czegoś złego nie udostępni, tak. Nie na tym kompie. Dobrze, chyba powinno być. Jeszcze nie widać. Już jest. Już jest, mamy. Radek ma insulinooporność, ale ma też niepełnosprawność fizyczną, niepełnosprawność intelektualną. Natomiast powodem, dla którego zbieramy dla niego w tej chwili na rower treningowy, jest fakt, że ma insulinooporność, ma nadwagę i zdecydowanie potrzebuje ruchu. Teraz ta insulinooporność doprowadziła do stanu przedcukrzycowego, a jak być może wiecie, jeżeli to z tym nic się nie robi, no to może powodować później miażdżycę i zwiększać coraz bardziej ryzyko zawału serca. Radek potrzebuje ruchu, ale nie może go mieć tyle, ile potrzebuje. Przez swoją niepełnosprawność poza domem może przebywać tylko w towarzystwie opiekuna. No i być może nie byłoby z tym problemu, gdyby nie fakt, że rodzice Radka są w podeszłym wieku. Ojciec jak nie pracuje, to jeździ z nim po lekarzach. Natomiast matka w ogóle ma trudności z chodzeniem, więc długie spacery w ogóle są niemożliwe.
I fizjoterapeuta zalecił Radkowi właśnie trening na rowerze stacjonarnym w domu. Chłopak miał podobny rower, tylko że no on już był stary, zużyty, no i się po prostu zepsuł, nie można dalej z niego korzystać. Ten dokładny, zarekomendowany model widoczny jest tutaj na stronie fundacji i właśnie na niego zbieramy. Tutaj jest dość szeroko opisana właśnie ta sytuacja tego chłopca. Zachęcam do przeczytania. No i zapraszam do wpłat. Brak pieniędzy na leczenie i rehabilitację oznacza ciągły, po prostu podwyższony poziom tej glukozy, insuliny, nadciśnienie, a stąd już prosta droga niestety do zawału. Także wejdźcie na stronę fundacji, zaraz wkleję link i przeczytajcie, jak wygląda sprawa. Zachęcam do wpłat, czy też przez KengaPay, czy też przez przelew wewnętrzny, czy też tutaj mamy opisane inne pozostałe drogi. Tak, ja przypomnę tylko, że jednym z celów naszej fundacji jest właśnie wspieranie tych wszystkich, którzy no, mają problemy, ale po prostu nie są medialni. Są medialni, nie są w stanie ze swoimi potrzebami przebić się przez te wszystkie olbrzymie fundacje i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla nich nie będzie zbierała, albo jakieś inne duże organizacje, a my właśnie chcemy się skupić na tych osobach, tych przypadkach, których no po prostu jest im się ciężko przejść. Nie każdy jest obrotny, nie każdy potrafi zrobić marketing, nie każdy potrafi zrobić szum. My chcemy takim ludziom pomóc. Ktoś by powiedział, okej, ale takich ludzi jest tysiące. To ja powiem taką historyjką, jak to szedł uczeń ze swoim mistrzem plażą i na plaży było po sztormie i było pełno meduz wyrzuconych na brzeg. I mistrz co jakiś czas się schylał i wrzucał meduzę do wody. A uczeń mówi: mistrzu, czemu wrzucasz? Przecież to nie zrobi żadnej różnicy. Tutaj są tysiące tych meduz. A on mówi: tysiącom nie pomogę, ale dla tej jednej, którą wrzucę, to jest zmiana bardzo istotna. Więc pomyślmy o tym w ten sposób. Pomagamy, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale tym, którym pomożemy, to naprawdę pomagamy i myślę, że to jest istotne. Zacznijmy od naszego podwórka, od tych ludzi, którzy są blisko nas, no i czekamy też na pewno na zgłoszenia, jeżeli ktoś zna taką osobę, która potrzebuje pomocy, a właśnie może nie ma zdolności marketingowych, nie jest w stanie wyjść z potrzebą, albo czasami po prostu ludzie się wstydzą. Tak. Dajcie znać, chętnie będziemy takimi przypadkami się zajmowali, a z drugiej strony zachęcam do tego, żeby faktycznie pomóc. Dowolną kwotą, dowolną wpłatą, każda złotówka się liczy. Tak, dokładnie tak jak mówisz, no, kryptowalutowcy to na pewno ludzie w wielkim sercu, także myślę, że nie będą mieli problemu z tym, żeby się podzielić z tym, co tutaj do tej pory nie mieli. No do tej pory nie mieli, każda zbiórka nam się udawała bardzo dobrze. No to już jak jesteśmy przy ogłoszeniach, to może powiedz, bo tutaj rekrutujemy ludzi do pracy. Tak. Rekrutujemy. Wiem, że ostatnio na rynku dużo się zmienia. Coraz częściej dochodzą mnie sygnały, że nie jest tak różowo, jak było jeszcze rok temu. Kilku moich znajomych, którzy zajmują się rekrutacją, mówią: słuchaj, coś się dzieje na rynku, bo jak zawsze to ja musiałem dzwonić i prosić o aktualizację CV, żeby tam zaktualizowali, żeby wysłali, to teraz oni do mnie dzwonią. Także coś się zmienia, ale nie zmienia się fakt, że szukamy w tej chwili na przykład nie wiem jakiego słowa użyć, dewelopera. Szukamy kogoś, kto wzmocni nasz dział IT, ale nie na poziomie takim podstawowym, ale właśnie takim zaawansowanym bardziej. Ktoś, kto będzie w stanie... Full stack. Tak, full stack, czyli zarówno frontend, jak i backend, kto będzie w stanie poprowadzić też zespół i będzie w stanie dowozić produkty do końca. Szukamy takich osób. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas na support najprościej, bo nie pamiętam w tej chwili, jaki jest mail do rekrutacji, bo możliwe, że rekrutacja @Kanga Exchange. Napiszcie do nas, my się z wami skontaktujemy, szukamy. Praca nie jest w całości remote. To jest jedna z rzeczy, ale oczywiście zdalna też. Zależy nam na tym jednak, żeby
co jakiś czas mieć spotkania takie fizyczne, cenimy sobie naszą fizyczną obecność. Tak jest. W pracy. Tutaj widzę, że pojawiają się pytania na temat mojej koszulki No właśnie, i mojego co to za koszulka? kubka. No to jest koszulka mojego cudownego zespołu dostałem na urodziny. Także to jest mój cały zespół marketingowy. Bardzo im wszystkim dziękuję. No i tutaj jeszcze mam taki kubek, który jest w sumie unikalny. O. Nie wiem, czy tutaj... No jest... O, pięknie. Tak, widzimy. Każdy dzień jest dobry, żeby się poddać, pamiętajcie. Tak. Także dziękuję bardzo, cały zespół marketingu, najlepszy zespół na świecie. Koszulka twoja jest zapowiedzią nowej serii koszulek, myślę. Jeszcze niedostępna, ale uwaga, szykujcie się, będzie naprawdę kilka fajnych rzeczy akurat na lato. I no ja jak chodzę w koszulce z Bitcoinem, to już parę razy byłem zaczepiony i miałem okazję powiedzieć komuś kilka rzeczy, które może, jeżeli on sam zacznie działać w tym kierunku, może zmieni jego życie. Także tak. Super. No tutaj w sklepie od razu mogę powiedzieć, że mamy też książkę 84 rok Orwella, która teraz się pojawiła w nowej kolekcjonerskiej wersji. Mamy książkę Dolina Dostatku Arkadiusza Błożycy, która tutaj mamy też w nowej wersji, która się pojawiła właśnie i chyba będą nawet, o ile się nie mylę, z autografami autora. Także zapraszamy, na pewno będzie fajnie coś takiego swoim dzieciom sprezentować, bo no, kryptowaluty od początku, od młodych lat, niech nasiąkają tą wiedzą już w bardzo przyjemny sposób i przystępny zaproponowane. W ogóle to myślę, że powinniśmy stworzyć naszą własną serię wydawniczą i tam mieć biblioteczkę Kangi, w której będą różne pozycje, niekoniecznie bezpośrednio związane z krypto, ale... Tak. No tutaj jeszcze, jak tak wyciągnąłeś trochę wilka z lasu, to za bardzo nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ale jesteśmy tutaj na takim etapie, że dopinamy wydanie książki i będziemy współwydawcą książki o Bitcoinie i o kryptowalutach, bardzo cenionego autora, no ale tutaj nie mogę za bardzo zdradzić. Dobrze. Książki będą dostępne prawdopodobnie już w sierpniu, na pewno będzie dostępna ona u nas w naszym sklepie, no i w pozostałych tam miejscach, gdzie będzie można ją kupić, to też takie większe sieci. Obok standardu Bitcoina, myślę, pozycja obowiązkowa. Tak jest. Warto ją przeczytać, choćby po to, żeby po prostu zdobyć trochę wiedzy i mieć możliwość lepszego zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, no tutaj jeszcze od razu wspomnę, jak już jesteśmy przy Kandze, dwie w sumie ważne, ten czas leci, już jest 15 po prawie, już trzeba zmierzać do 4. kwadransa. Ale tutaj chciałbym powiedzieć o tym, że w zeszłym tygodniu była premiera specjalna jeszcze odcinka na Kanga University podcast Cykliczność Bitcoina. I to był podcast przygotowany przez Sławka. Bardzo dobry feedback mamy z tego, także zapraszamy, jak najbardziej można się zapoznać z tym materiałem. Jest on dostępny na naszym kanale YouTube, także to jeszcze jeden ważny powód, dlaczego warto nas tutaj subskrybować. Film faktycznie znalazł się, czy został bardzo dobrze oceniony, także polecam, warto obejrzeć. Tak. Krótki, szybko to się ogląda w drodze do pracy, można posłuchać nawet, obejrzeć warto również, ale posłuchać, jeżeli nie możemy patrzeć dokładnie, to też już coś będzie, bo ciekawy temat, ważny w tej chwili, w tym momencie. To jest naprawdę coś, co każdy powinien rozumieć i mieć cały czas z tyłu głowy. Wiem, że pojawiają się też filmy Sławka i moje również z konferencji. Tak. Poszukajcie, my może damy linki i żebyście mogli do nich łatwiej dotrzeć. Wiem, że kilka z nich również bije rekordy popularności na tych platformach. To z NBX-a chyba też jakiś. Też z NBX-a i z Cryptosphere był, to są, myślę, ciekawe wykłady. Na pewno warto te 15-20 minut poświęcić, żeby posłuchać. Tak, a jeżeli będziecie mieli trochę więcej czasu, za jakieś 3 tygodnie od dzisiaj, to będziemy mieli coś takiego jak Kanga on Tour. Czyli chcemy się z wami spotkać, tutaj od razu wrzucę miasta, gdzie będziemy. Mamy zamiar w ciągu tygodnia 7 miast. Zaczynamy 22 lipca Białystok, 23 lipca Lublin, 24 Kraków, 25 Wrocław, 26 Poznań, 27 Warszawa i 28 kończymy w Gdańsku. Miejsca jeszcze tutaj doprecyzowujemy, także chcemy ogłosić wszystkie naraz. Musimy dopiąć każde miejsce po kolei i wtedy określimy już dokładnie, żebyście mogli sobie przygotować trasę. No ale tam będzie ogólnie można nas spotkać, będzie można nas zobaczyć, będą konkursy. To już mogę też tak trochę zdradzić, że będziemy mieli
turniej w kostkę Rubika, podanie na czas. A gra w szachy ze Sławkiem będzie? No kurczę, za krótki meetup. Musielibyśmy zrobić ten meetup 1-2-dniowy. Czyli to jest jeden dzień? Meetup trwa jeden dzień. Tak. W jakich godzinach mamy już ustalone? Myślę, mniej więcej? Koło 18 będzie się zaczynał do 22-23, zależnie od intensywności. No jeżeli będzie potrzeba, no to zostaniemy troszkę dłużej. Tak? Na tych meetupach będziemy mówili nie tylko o krypto, Dokładnie. będziemy mówili o jakich sprawach? No, wszystkich związanych z kryptowalutami i związanych... Będzie o kantorach mowa, będzie o lokalsach mowa, będzie o samej giełdzie. Będą lokalsi, będzie można tutaj przemóc się i wykonać transakcje, bo niektórzy tutaj mają jakieś opory, ale myślę, że naprawdę nie ma czego się tutaj obawiać i trzeba przyjść zobaczyć, w jak łatwy sposób można kupić kryptowaluty lub sprzedać kryptowaluty od naszych lokalsów. No będą konkursy, no będziesz ty. Powiedz mi, kto u nas kto prowadził quiz ostatnio? Iwo ze Sławkiem. No, Iwo będzie, bo to padło pytanie, czy będzie Iwo. No to już decyzja szefowej, jego szefowej. No, mam nadzieję, że może się pojawi. Jak najbardziej. My byśmy chcieli, żeby tam przyjechało z 30 osób, no ale jak wyjedzie 30 osób, to nie będzie komu pracować tutaj na miejscu, a niestety firma musi działać dalej. Tak? Także no, będą bardzo ciekawe wydarzenia przed nami. No myślę, że będą też specjalne edycje koszulek, które będziemy rozdawali na tych meetupach, także na pewno nie wyjdziecie z pustymi rękami. No, wiedza, którą pozyskacie podczas tych spotkań, no i możliwość porozmawiania z nami, także bardzo liczymy na to, że przyjdziecie, bo chcemy się dowiedzieć, co robimy dobrze, co robimy źle. Naprawdę każda krytyka konstruktywna jest dla nas mega cenna, także zapraszamy, będziemy Was informować jeszcze o dokładnych datach. Myślę, że to jest dobre, żeby przyjść na taki meetup, nie samemu, tylko zaprosić swoich znajomych. Tak. Właśnie tych, którzy nie wiedzą jeszcze o krypto, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Niech oni przyjdą z Wami. To jest miły wieczór w miłej atmosferze, a ilość informacji będzie bardzo duża. Garnków nie będziemy sprzedawać, nie będziemy sprzedawać odkurzaczy ani żadnych odżywek, więc nie bójcie się. My mamy naprawdę w naszej misji to, żeby propagować wiedzę o krypto, bo naprawdę wierzymy, że ta wiedza jest w stanie pomóc ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości albo istotnie zmienić że będą w stanie zmienić swoje życie. Takich historii mamy bardzo, bardzo dużo i cieszymy się, że mogliśmy komuś pomóc. Także zachęcam, śledźcie nasze kanały, bo będziemy ogłaszali szczegółowe informacje, gdzie i o jakiej godzinie. Dokładnie. Wstęp wolny. Wstęp wolny po rejestracji. Trzeba się zarejestrować. Czyli trzeba się zarejestrować i przyprowadźcie znajomych, przyprowadźcie kogoś, kto jeszcze nie wie za dużo o krypto albo nic nie wie o krypto. Na pewno wyjdzie bogatszy o wiedzę i będzie mógł podjąć nie tylko wiedzę, ale będzie mógł podjąć samodzielnie decyzję, czy to ma faktycznie sens, czy nie, bo będzie miał już podstawy do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Ja mam jeden news, który muszę powiedzieć. Czekam. Rośnie konkurent dla Kangi, nowy. Rośnie, ale trochę mówię to z przekąsem, bo gracz jest duży. Taka firma, wiem, że ją lubisz. Już czekałem na to, też chciałem o tym powiedzieć, ale firma uwielbiam. Sony, nie bezpośrednio, ale poprzez swoją firmę zależną otwiera giełdę kryptowalut w Japonii. Mamy więc bardzo ciekawą sytuację. Pojawiają się, można powiedzieć, starzy gracze na nowym rynku. Bardzo dobrze, cieszymy się. Nic tak dobrze nie robi jak konkurencja. Trzymamy kciuki za dobry start i wierzymy, że to pomoże. Tak samo jak to, że coraz więcej firm zaczyna gromadzić kryptowalutę jako rezerwę swojego skarbca, czyli mając nadwyżki, tak na przykład Dell podobnoż ma $15 miliardów nadwyżek. Rozumiecie, ma $15 miliardów na koncie. I jak nic z tym nie zrobi. I co on ma z tym zrobić? Nie? I pojawiły się ostatnio też głosy, że Dell będzie kupował krypto albo już kupuje. Ale apel do Was wszystkich, jeżeli znacie jakąś firmę, która ma nadwyżki finansowe i trzyma je na kontach albo zastanawiają się, co z tym zrobić, odezwijcie się do nas. My chętnie pomożemy, będziemy w stanie wyjaśnić, przekazać odpowiednią wiedzę i może
nawet zorganizujemy jakąś specjalną konferencję właśnie dla takich osób, Tak. które stoją przed taką decyzją. Nie konsultowałem tego z Kamilem. Kamil jest przerażony właśnie w tej chwili. Nie, jest tak przerażony. Myślę, że warto dotrzeć do takich osób i też im trochę pomóc. Może się odwdzięczą. Tak, a tym bardziej, że jeżeli ktoś tutaj dysponuje dużym kapitałem, nie ma co z nim zrobić, to tu mamy taki program jakby wewnętrzny, tak? Dla takich osób, które przychodzą do nas z większą gotówką i potrzebują wsparcia przy ogarnięciu takich transakcji. Także jak najbardziej można się do nas odzywać. Można się odezwać do customer supportu, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia przy takich większych transakcjach. Mamy specjalny dział, specjalną procedurę. Zapraszamy. Dokładnie. Jak tam konkurs, powiedz, Kamil? No właśnie, Bo konkurs. kumulacja jest, prawda? Kumulacja i jest zwycięzca. O, to nieźle. No, także może powiesz o zasadach, chciałem powiedzieć. Ja powiem o zasadach, a ty Dobra. przygotuj się do ogłoszenia Jasne. wyników. Otóż dla każdego, kto umie analizować kryptowaluty i jest w stanie wyczytać z wykresu więcej niż inni, jest w stanie powiedzieć, ile będzie Bitcoin kosztował za tydzień, zapraszamy. Przyjdźcie, napiszcie swoją propozycję, pochwalcie się swoją wiedzą, umiejętnościami i podajcie, jaka będzie cena Bitcoina na rynku Bitcoin USDT za tydzień we wtorek o godzinie 9 rano. Podajemy komentarz hashtag kwadrans z Kangą 209, bo taki będzie następny numer i podajemy cenę w dolarach bez centów. Ten, kto będzie najbliżej, wygrywa nasz konkurs specjalistyczny, wiedzowy, umiejętnościowy. Tutaj tylko to ma znaczenie. Napiszcie i weźcie udział. Ważne są 3 zasady. Tak myślę, że 3. Pierwsza, nie wolno, nagrodę dajemy tylko wtedy, gdy najlepsza odpowiedź nie różni się o więcej niż $25. To jest pierwsza zasada. Druga zasada mówi, że nagroda to jest tyle, ile jest łapek w górę pod poprzednim kwadransem, czyli pod dzisiejszym kwadransem, tyle łapek, ile jest łapek w górę, znaczy tyle dajemy Kang, ile jest łapek w górę podzielone na 10. Czyli jeżeli jest 100 łapek w górę, to dajemy 10 Kang, jak jest 1000 łapek w górę, to dajemy 100 Kang jako nagrodę. Trzecia zasada jest taka, że jeżeli nie ma wygranego, to zebrana pula przechodzi na następną edycję konkursu i właśnie mamy coś takiego w tej chwili do czynienia, czy mamy kumulację. Ostatnio pojawiły się 2 dodatkowe zasady. Jedna, która mówi, jeżeli ktoś chce zwiększyć swój zakres błędu, czyli że można się pomylić o więcej niż $25, konkretnie do 100, to wystarczy, że poda 2 komentarze. Jeden z propozycją ceny, a drugi techniczny komentarz, taki higieniczny, w którym napisze coś pod tym filmem. A druga sprawa, że można dodatkowo wygrać 20 Kang dodatkowo. Jeżeli oprócz tego, że napiszemy ten komentarz, to jeszcze wyszerujemy, udostępnimy ten kwadrans z Kangą na swoich social mediach. Proste 2 działania, które was nic nie kosztują, a dla nas mają duże znaczenie. Tak, no i tutaj mamy osobę, która wygrała tutaj niezłą kumulację, bo to całe 114,4 KNG. Nieźle, nieźle. No i tutaj zastosowała ten zabieg, o którym właśnie powiedziałeś, czyli dodała drugi komentarz i zwiększyła swoją przestrzeń na dodanie tego. Czy to pomogło? Pomogło, właśnie. Bardzo się dobrze złożyło, bo cena Bitcoina to było $63 053 $53, a Marcin Skodlarski 3213 dał $63 010, czyli pomylił się o $43 i gdyby nie to, że dodał drugi komentarz o treści, uwaga, piw paf, to by nie wygrał tej nagrody. Także gratulujemy Marcin, odzywaj się do nas na Customer Service, odzywaj się do nas, żebyśmy mogli tą nagrodę wysłać niezwłocznie. Jak najszybciej będziesz mógł odłożyć na staking i mieć coraz więcej Kang. To jest coś, co polecamy. Kurczę, tyle jeszcze miałem rzeczy, ale już musimy kończyć. No jeszcze tylko mogę tutaj dodać jedną taką w sumie fajną rzecz, która no jest myślę, że pozytywnym sygnałem, że cały czas rośnie ilość nowych bitomatów na świecie. W zeszłym roku trochę tam spadło i ogólnie rekord był w grudniu 2022. I to było wtedy 39 541 bitomatów na całym świecie, a w tym momencie mamy już 38 279. Spadek był w zeszłym roku, bo spadł
z rynku zniknęło 2861 maszyn, a od początku tego roku już postawiono 2564, czyli trend mamy bardzo, bardzo, bardzo zwyżkowy. Tak? Myślę, że tutaj bardzo pozytywny i bycie sygnał w sumie dla wszystkich nawet, nie? Także jak ktoś ma pilną potrzebę, może pójść do takiego bitomatu, ale my oczywiście polecamy nasze kantory i nasze usługi. Zapraszam na stronę kangakantor.pl. Tam jest pełna informacja, jak możecie za gotówkę kupić lub sprzedać krypto. Tam jest również informacja o tym, jak działa nasze peer-to-peer. To też jest bardzo popularna usługa, cieszymy się, że z niej korzystacie. No śmiem twierdzić, że naszych punktów kantorowo-okresowych jest dużo więcej niż bitomatów w Polsce, także na pewno ktoś będzie miał bliżej, jak nie będzie miał bliżej, to się odzywa do Olkarsa, umawia się i nawet dojedzie. Tak, a na pewno jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o cenę, dbamy o to, żeby być najlepsi na rynku. Tak jest. Łukaszu. Czy jest jakaś... Artur mówi, że... No właśnie, zobaczmy komentarze jeszcze na koniec. Że na spotkaniu zaciągnąłem żonę. Dlaczego warto kupować systematycznie bitcoiny, a nie wydawać na pierdoły. Może schowam ten komentarz, żeby nie narobić Arturowi problemów. Czy bieżąco, co się dzieje z Bitfilarem, jak tam im idzie? Tak, no możemy sprawdzić. No właśnie, bo tutaj cały czas mówimy o tym kupowaniu w modelu DCA. Tak od razu wyjaśnię, DCA to kupowanie bez względu na cenę w stałych okresach, w ogóle nie patrząc, tak? Czyli wpłacamy środki, można to zrobić na Kandze, także polecamy. To się nazywa u nas recurring orders, ja mam po angielsku. Cykliczne zlecenia po angielsku, także tutaj recurring orders i można ustawić sobie, że w jakich terminach chcemy, żeby kupował, czy to codziennie, czy co tydzień, jak chcemy i ustawiamy tylko jaką kwotę, ile transakcji ma być przeprowadzonych. I możemy zapomnieć. I przez takie zapomnienie można na przykład zrobić tak jak pan z Bitfilara, czyli... Pan z Bitfilara postanowił odkładać na swoją emeryturę samemu, bo nie wierzy politykom, że dadzą mu jakiekolwiek pieniądze i postanowił 10% pensji minimalnej, czyli w tej chwili to jest 300 parę złotych, odkładać na kryptowaluty i kupować za tą kwotę w stałych proporcjach Bitcoina, Litecoina, Dasha, Dogecoina i Ether. Tam wprowadził parę modyfikacji. Ciekawe, czy wyszły na dobre, to może kiedyś Sławek zrobi analizę, ale co do zasady kupuje za stałą kwotę te kryptowaluty. Wydał w tej chwili łącznie 27 990 zł. 109 miesięcy trwa ten eksperyment, a waluty, które ma zgromadzone na portfelu, warte są w tej chwili blisko 1,5 miliona złotych. Także całkiem niezły efekt, całkiem niezły wynik. Cały czas uważam, że nawet jak dzisiaj zaczniemy, to też będzie dobrze i też będziemy zadowoleni. Czy zrobimy tak dobry wynik jak tutaj Bitfilar? Niekoniecznie, ale na pewno będziemy mieli lepszy wynik niż na czymkolwiek innym. To jest oczywiście nie porada inwestycyjna, a moje prywatne zdanie. Ja tak robię i polecam każdemu. No myślę, że ten koszyk teraz można było trochę zmienić w dzisiejszych czasach co do tych walut, które się kupuje, ale dalej jestem pewny, że Bitcoin i Ether no na pewno. Myślę, że Ether, no jesteśmy w przededniu po prostu, myślę, takich wystrzałów. Zdecydowanie mamy w tej chwili dobry moment na to, żeby zacząć i cieszyć się naszą emeryturą. Za 10-15 lat będziemy na pewno zadowoleni. Jak najszybciej. No chociaż myślę, że bez pracy życie byłoby trochę smutne. No trzeba coś robić, bo ile można by było siedzieć na plaży, jeździć Lambo i pić drineczki. Chociaż wszystkim tego życzę. No, tak. Dobra, myślę, że to dobry moment na nasze okrzyki wojenne. Czy masz, Kamil, jakiś okrzyk? O tak, i to od razu zapraszam na stronę knf.pl. Czeka was tam fajna niespodzianka, no i jak już knf.pl, no to KNF, Kanga najlepsza firma. No brawo, a ja tradycyjnie BCK, czyli Bitcoin ciągle królem i z tymi komentarzami, okrzykami zostawiamy was na ten tydzień. Pamiętajcie, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 1 zmarnowaliście 60 minut mojego życia, nigdy więcej tutaj nie wrócę. 6 to był najlepszy materiał, jaki widziałem, co oznacza, że na pewno udostępniłem go również znajomym. Dajcie nam znać w komentarzach, czy było ciekawie i czy było dobrze. Jeżeli uważacie, że coś mamy zmienić, też to napiszcie. A teraz do zobaczenia na No Comment w sobotę. Dokładnie tak. Dziękujemy. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.